Cześć, nazywam się Alex. Razem z moją żoną Eweliną kupiliśmy i remontujemy ponad 100-letni drewniany dom na północy Szwecji. Jeżeli jesteś ciekaw, jak nam to wychodzi, to zapraszam do oglądania. Dom ten został zbudowany w 1911 roku w rejonie Högakusten, czyli na wysokim wybrzeżu Szwecji, położonym około 500 km na północ od Sztokholmu. Dom kupiliśmy jesienią 2022 roku po trwających wiele miesięcy poszukiwaniach. To jest główny bohater naszego remontu. Chyba nic nie mamy tutaj. Żadnej wody, żadnej kanalizacji. Dotarłem do dna pierwszego stropu. To tutaj mamy taką jamę, jaskinię. I tutaj mamy rurę. Tutaj idzie w dół. Tutaj małą komplikacją jest ta rura. Namordowałem się trochę z tym. Namordowałem się nieźle z tym. Wyszedłem na prostą, teraz już będzie łatwiej. Po przeciągnięciu kanalizacji na górę zająłem się wnęką prysznicową. Usunąłem stare drzwi od sypialni, a właściwie resztki ich ramy i postanowiłem dobrać się do części ściany powyżej. Okazało się, że wszystko wypełnione jest trocinami. No i wziąłem się za demolkę ściany po lewej stronie od kabiny. Nie minęło długo, jak okazało się, że cała praktycznie ściana wypełniona jest trocinami. Wygląda na to, że ten dom składa się w większości z trocin. Kolejny dzień. Dzisiaj będziemy dalej kontynuować tutaj pracę w tym pomieszczeniu. Na timelapsie pokazałem, jak tutaj demolowałem tą ścianę. Masakryczna ilość trocin. To jest właśnie ta starodawna myśl techniczna, to znaczy wiedziałem, że stropy wypełniali trocinami, ale nie sądziłem, że ściany. Musieli sobie sporo trudu zadać, bo musieli budować ją od dołu do góry i w miarę postępu pracy wypełniać trocinami. No ale musiałem się ich pozbyć. Mam masę worków z nimi. Będę musiał pojechać i je wywieźć. No zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie tak dużo trocin. Plan jest taki, żeby tak tej belki się pozbyć. Tutaj dodam kolejną belkę, kawałek dalej, która przejmie funkcję tej. No i wtedy to będę mógł wywalić, bo tutaj muszę poszerzyć to otwarcie, tak żeby zrobić gdzieś dotąd, żeby zrobić otwarcie na taką niszę prysznicową. No, tak będziemy działać, ale zanim zacznę to robić, to tutaj mam zamiar odtworzyć te stare drzwi, bo jak już zbuduję tą konstrukcję tej niszy, to już nie będę mógł tędy sobie chodzić do tego pomieszczenia, także muszę to ogarnąć najpierw, żeby już mieć potem komunikację. Dobra, biorę się.
update. Usunąłem tą belę, podparłem nową beleczką. Wszystko wygląda ok. Także taka w przybliżeniu będzie szerokość prysznica. I tu mamy metr pomiędzy tymi belkami i tutaj w głąb będzie 80 cm. To jest rozmiar brodzika, czyli de facto sama powierzchnia prysznica będzie troszkę mniejsza, no bo jeszcze dojdą płyty ścienne na konstrukcję. No, poszło całkiem nieźle. Także teraz będziemy budować tutaj konstrukcję tej kabiny. Tak to mniej więcej będzie wyglądać, jak będzie skończone. Tutaj rama na brodzik. Brodzik oczywiście tutaj jest, tylko tak włożyłem, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Także ogólnie całkiem spoko. Wydaje się, że powinien być dosyć wygodny prysznic do używania, jeśli chodzi o rozmiar. Dobra, lecimy z tą konstrukcją. No i mamy kolejny dzień walki. No, tutaj się zmieniło o tyle, że ta zabudowa prysznica już jest prawie gotowa. Musiałem wczoraj pojechać po drewno, bo oczywiście mi zabrakło i to dużo mi zabrakło. Tutaj już część sobie zgromadziłem. Jeszcze mam trochę na werandzie na dole. No, tutaj już nie ma drzwi. Znaczy właściwie są. No i tak to wygląda od tej strony. Plan jest taki na dzisiaj. Na dzisiaj planuję zrobić tutaj, powycinać trochę podłogę, żeby w końcu przeprowadzić rurę kanalizacyjną tutaj, gdzie będzie prysznic. No i potem, jak tutaj się uporam z tą podłogą, to chcę też wyprowadzić tutaj tą kanalizację, co będzie do umywalki, już nad podłogę i chcę położyć płyty podłogowe. Jak położę płyty podłogowe, to wtedy będę budować tutaj, będę pogrubiać tą ścianę, żeby w niej puścić rury i przy okazji, żeby mieć ładną, równą powierzchnię do obkładania płytami. No i wtedy tutaj też, no tylko jeszcze, że zanim zrobię podłogę, to muszę pociągnąć też rury od wody tutaj. No także nie wiem, jak to się dzisiaj uda. Zobaczymy. Zacznę od przeciągnięcia kanalizacji stąd, gdzie jest ujście, tutaj na razie do tego punktu i potem się zobaczy. Dobra, biorę się.
mam kolejny update. Tutaj zrobiłem tą kanalizację i chciałbym się zabrać za prowadzenie wody. W związku z tym stwierdziłem, że muszę dokonać pewnych odkryć, bo za garderobą w przedpokoju była pusta przestrzeń bezpośrednio za szafkami kuchennymi. No i gdy usunąłem tą garderobę, no i co się okazało? No oczywiście okazało się, że tutaj mamy piękną, współczesną kanalizację i rurki od ciepłej i zimnej wody wyprowadzone do góry na wypadek, jakby ktoś kiedyś planował jakieś pomieszczenie z wodą na piętrze. Chyba nic, nie mamy tutaj żadnej wody, żadnej kanalizacji. W sumie to niczego tu nie mamy. No cóż, takie życie. Jakbym odkrył sobie tutaj to na początku, to bym po prostu skorzystał z tej kanalizacji, nie musiałbym się mordować z podciąganiem kanalizy tam w kuchni w nowym miejscu i tak dalej, i odsuwaniem tych szaf i potem wycinaniem. Szkoda gadać. No, namordowałem się trochę z tym. Namordowałem się nieźle z tym. No ale chociaż co, rurki od wody tutaj są, spróbuję z nich skorzystać. Ta kanalizacja sobie zostanie zaślepiona. No i jeszcze dokonałem odkrywki na piętrze. Wywaliłem aneks kuchenny, który tutaj był. Tutaj widać kanalizę, tam od dołu. Tutaj obcięta rurka. Stara, żeliwna kanalizacja. Wszystko tutaj martwe. Nieużywane. Także będę teraz tutaj wycinać trochę, żeby się dobrać do tych rurek. No i ciągnę ten temat dalej. The next day. Dzisiaj mamy sobotę. Zacząłem pracę trochę później. Byłem jeszcze rano w mieście. Pojechałem do second handu. Kupiłem tam kilka rzeczy. No i dzisiaj biorę się za elektrykę. Tutaj tak ostatnio nie pokazywałem za bardzo, jak tutaj działałem z tymi rurami, bo za bardzo nie było jak. Nie ukrywam, że po wczorajszym odkryciu poziom motywacji znacząco spadł, a poziom zniechęcenia znacząco wzrósł. Bym musiał, nie wiem, ustawiać kamerę gdzieś tutaj przy tych zakamarkach. Poza tym strasznie to było niewygodne. Także może mogę pokazać najwyżej efekt tego, jak to się udało. No także zimna i ciepła woda już są poprowadzone prawie całkiem, tylko tą część, która idzie pod podłogą. No i teraz robię sobie prąd. Rozprowadzę prąd. Mam nadzieję, że nie zajmie mi to szybko, bo jest akurat dosyć proste. I chyba jak już rozprowadzę prąd, to wtedy się wezmę za zrobienie tutaj w tej głównej części podłogi, to znaczy płyt podłogowych. Położę płyty podłogowe, wyłatam tutaj, tu gdzie się da, tą podłogę z tych starych części, które sobie zachowałem. No także powinienem mieć płyty podłogowe, to już będzie jakiś postęp, bo już tutaj będę miał równą, płaską podłogę, bez żadnych dziur, bez niczego. Wczoraj niefortunnie wpadłem w jedną z tych dziur i trochę się obdrapałem. Ustawię teraz kamerę na jakiegoś timelapsa. Niech się kręci, jak tutaj działam.
popołudniowy update. Mam posprzątane, tutaj teraz podłoga jest wyłatana, zasypane jest z powrotem trocinami, to gdzie było odkryte, wyprowadzenie na kibel, tutaj wyprowadzenie rur. Wszystko zostało, ta część zostaje na razie tak jak jest. Teraz zajmę się dokręcaniem tych desek do belek, bo zauważyłem, że te gwoździe, które tutaj są przybite, one w wielu miejscach odstają, także ta podłoga dosyć mocno pracuje. Tutaj, gdzie już przykręciłem na próbę, to jest o wiele lepiej, także będę teraz przykręcać. Jak podokręcam tą podłogę, to zabieram się za kładzenie płyt podłogowych. W każdym razie taki jest plan. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i podłoga zrobiona, znaczy płyty podłogowe zrobione. Jestem całkiem zadowolony, jak to poszło, od razu pomieszczenie sporządniało. Także dzisiaj już raczej więcej nic nie będę robić, bo już jest dosyć późno. Jest po 8. Pogoda też jest nieciekawa, no ale to nie ma znaczenia. No. Także tak, no następnym etapem będzie budowa tutaj ścianek. Musimy zbudować ściankę, czy to wypełnić izolacją i zrobić tutaj regiel na środku i tutaj zbudować ściankę na całej tej ścianie, dookoła okna też zaizolowaną. W niej puścimy sobie rurę kanalizacyjną i odwody. No i tutaj też na tej ścianie musimy sobie zrobić dodatkową ściankę i ją zaizolować. Tutaj jeszcze oprócz gipsokartonu to pójdzie prawdopodobnie płyta SB albo sklejka, zobaczymy co tam będzie, po to żeby się dało na tej ścianie powiesić szafkę umywalkową, lustro i tak dalej. Także zajmiemy się tymi ściankami jutro. Może jutro też pojedziemy po gipsokarton. Zobaczymy.